Hej, tu Sesia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na przegląd makijaży z gali Met. Słuchajcie, tam się naprawdę wiele działo. Były przecudowne kreacje, przecudowne stylizacje i cudowne makijaże. Muszę koniecznie je z Wami obgadać, także zapraszam gorąco do oglądania. Tegorocznym tematem wystawy, bo Met Gala odbywa się zawsze w Metropolitan Museum of Art, więc nawiązuje do wystawy obecnej. I tematem jej było Superfine Tailoring Black Style, no i właśnie dress code miał być black tailoring, czy jakoś tak. Głównym tematem będzie tutaj garnitur, ale też nawiązanie do czarnej kultury i tutaj między innymi imigracji, niewolnictwa, kolonii, kolonizacji i różnych innych aspektów. I nie wiem, czy właśnie dlatego, że jestem ogromną fanką garniturów, koszul i krawatów, ale tak mi się podobały te stylizacje, no po prostu dla mnie to była przyjemność patrzeć na te wszystkie stylizacje, na te wszystkie kreacje, makijaże, no po prostu, no nie wiem, moim zdaniem tegoroczna Met Gala absolutnie wymiata, więc przejdźmy sobie i przebrnijmy przez te cudeńka. A zacznijmy sobie od Alicia Keys. Tutaj niewiele powiem o makijażu, bo jest bardzo minimalistyczny, ale znowuż zobaczcie ten garnitur zrekonstruowany, który jest trochę gorsetem, trochę garniturem i ten taki, nie wiem, szal, taki puchaty, puszysty szal i ta fryzura tutaj, taki trochę, wiecie, Great Gatsby vibe, no jest po prostu cudowna kreacja. Wiecie, że ja nie jestem jakąś ogromną fanką takich idealnych makijaży z Instagrama, takich odrysowanych jak od linijki brwi, puszystych rzęs, które zasłaniają całe oko. To jest nie mój klimat, ale tutaj przy tej stylizacji Angel Reese ten makijaż wygląda absolutnie genialnie. Zobaczcie ten zrekonstruowany garnitur, a raczej taka bluzka, która właśnie troszeczkę przypomina taki strój trochę pokojówki, a trochę jednak jest garniturem, a trochę topem i gorsetem, garsonką i do tego właśnie taka perfect housewife fryzura, taka ulizana idealnie gładziutko i te idealne brwi i te mocne rzęsy tutaj pasują absolutnie idealnie. I jeszcze ten akcent na usta, no bardzo mi się kojarzy tak troszeczkę właśnie te fryzury i tak dalej, tak lata, nie wiem, 60. i właśnie takie, wiecie, panie domu, takie idealne, perfekcyjne, troszeczkę właśnie jakaś taka elegancka sprzątaczka, ale w takim pozytywnym sensie. No jest to po prostu genialne. Chappell Roan zupełnie inaczej zinterpretowała temat. Mamy tutaj taką kolorową stylizację, też mamy element, wiecie, takiej koszuli i tak dalej, ale mamy tutaj już dużo koloru, mamy fiolet, bardzo modny, zresztą obejrzyjcie sobie odcinek o trendach wiosenno-letnich, więc jak obejrzeliście ten odcinek, to wiecie, że te fiolety, lila i srebro jest bardzo na czasie. Więc widzimy to właśnie w makijażu takim bardzo artystycznym, nawiązującym do lat 80., właśnie takim lekko scenicznym, trochę może teatralnym. Nie są to jakby moje klimaty i nie pieści to moich wizualnie jakby kubków wizualnych, można tak powiedzieć. Moje kubki wizualne nie są usatysfakcjonowane, ale są zadowolone. Smakowało im. Tu się po prostu bardzo dużo dzieje i łatwo by było tutaj przegiąć w tym makijażu. On jest oczywiście celowo taki przegięty, ale zachowanie balansu kolorystycznego, czyli mamy jakby dwa dominujące kolory, sprawiło, że to wszystko jest takie okej, do połknięcia. Dochi. Petarda. Ja poproszę tu ubranko. Ja poproszę po prostu ten garnitur z krótkimi spodenkami, a w zasadzie taki smoking trochę, bo tam widzę, że z tyłu się ciągnie właśnie taki ten ogon smokingowy. I jeszcze z tym cygarem i z tą muchą tutaj zamiast krawata. Jeju. I jeszcze zwróćcie uwagę, mamy tutaj, wiecie, logotypy. Wszędzie Louis Vuitton. No i ten Louis Vuitton tutaj nam się też przenosi na makijaż i mamy emblemat, czy tam znaczek na policzku, co też jest właśnie takim fajnym nawiązaniem do stylizacji. Taka logomania, po prostu reklama na czole, dosłownie Louis Vuitton. No i zwróćcie uwagę na makijaż, który pięknie nawiązuje kolorystycznie właśnie do tej kokardy, do tej muchy, kokardy, obojętnie. Bo mamy odcienie takiego brudnego wina, śliweczki, czegoś takiego i właśnie widzimy ten kolor przepięknie tutaj pojawiający się na policzku i delikatnie na ustach, więc mamy cudowną kompozycję całościowo, plus oczywiście cudowne tutaj afro, to wygląda genialnie, po prostu jestem zakochana w tym looku, lubię takie, wiecie,
kobieco-męskie vibe'y w stylizacjach i jestem zachwycona tą stylówą, po prostu totalnie. Ale chyba moją drugą ulubioną stylizacją jest stylizacja Doja Cat. Wow, po prostu to jest dopiero hit. To jest też zrekonstruowany mocno garnitur, kojarzący mi się z latami 80. Mamy bardzo mocne, przerośnięte tutaj ramiona, taką srebrzystą nitkę, plus taki element jakby takiego gorsetu, biustonosza ze szpiczastym biustem, więc no mi się bardzo kojarzy z latami 80. Szczególnie, że ta peruka wygląda troszeczkę jak taka właśnie natapirowana, trwała, coś takiego, więc ewidentnie lata 80. ja tutaj widzę, te takie masywne kolczyki. Wow, po prostu wow. Wybaczcie, że mówię dużo o tych stylizacjach, ale ja się po prostu jaram tym, co się wydarzyło na tym wydarzeniu. Jest to po prostu genialne. A w ogóle to całość to jest taki bardziej jakby body. No właśnie, to jest body, a nie garnitur, więc znowu już cudownie zrekonstruowany temat garnituru. Ja bym się tak odnalazła w tej styluwie totalnie. No a sam makijaż bardzo niebezpieczny w cudzysłowie, bo mamy tutaj czerwone usta i błękitne cienie na powiekach, czy błękitne, czy fioletowe, tak nawet ciężko powiedzieć, coś pomiędzy, ale jest to taki, wiecie, najbardziej niebezpieczny makijaż, on najbardziej potrafi nie wyjść, bo to są bardzo mocno gryzące się kolory. No i właśnie jakby w tej stylizacji jeszcze bardziej dodają nam taki lekki, wiecie, kiczowaty efekt, ale kiczowaty w takim sensie, że właśnie widzimy to nawiązanie do tych lat inspirowanych właśnie lat 80. Ale sam makijaż jest wykonany bardzo estetycznie. Mamy tutaj dużą przestrzeń na powiece, dużą przestrzeni na brwi, która jest cała pokryta tym cieniem. Bardzo fajny pomysł w ogóle na make-up, żeby taki błękit przenieść wysoko, aż pod samą brew, a dzięki kresce mamy to wszystko tak troszeczkę stłumione, opanowane. No i cudowne czerwone usta z takim leciutkim gradientem. Hicior. Dua Lipa i trochę bezpieczniejszy makijaż, ale mamy bardzo fajną stylizację, taką bogatą, mimo że jest cała czarna, to mamy tutaj masę różnych tekstur, faktur, materiałów, bo są przezroczystości, są błyskotki, są wycięcia, są pióra i jest tak na bogato tutaj tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o makijaż, wiem, że wykonywała go Katie Jane Hughes, jedna z moich ukochanych makijażystek i jest to taki po prostu typowo upiększający hollywoodzki make-up z efektem takiej mokrej, delikatnie powieki, to też fajnie nam nawiązuje właśnie do tych mokrych takich ślimaków, że tak powiem, na głowie. No i oczywiście piękny różyk. Róż teraz jest absolutnie wszędzie, nie wychodzi z mody, więc możemy jak najbardziej wciąż się nim inspirować i korzystać. Emma Chamberlain natomiast ma taką stylówę mi kojarzącą się z latami 2000 i takimi latami mojej młodości, bo tutaj jest absolutnie wszystko, co było wtedy modne. Tego typu okulary, taka fryzurka tutaj trochę postawiona, poszarpana. Mamy widoczną konturówkę, mamy takie grunge'owe oko, delikatne jakby smoky eyes, lekko metaliczne, chłodne i znów tutaj taki element jakby topu bardziej, takiego wychodzącego jakby z karku, jak to się mówi, że taki wiecie, na szyję, ja też będę takie bluzki na szyję, nie na ramionczka, tylko na szyję i tak właśnie bardzo mi się to kojarzy w ogóle z klimatem, nie wiem, Linkin Park albo coś takiego. Fajny make-up, taki oczywiście mocniejszy, bardziej taki cięższy, dający troszeczkę grunge'owy vibe, ale wygląda fajnie, szczególnie, że mamy tutaj jeszcze te takie ciemne, naturalnie ciemne brwi i one się fajnie gryzą z tymi jasnymi włosami. I bardzo fajnie, zwróćcie uwagę, do takich makijaży wygląda róż, który jest nałożony w tym miejscu. Tak dosłownie tuż pod okiem tutaj, bo to dodaje jeszcze bardziej takiego charakteru, takiego, nie wiem, zblazowanego. Ja bardzo lubię mocniejsze oko i właśnie róż w tym miejscu. Gigi Hadid, pięknie, ale trochę nuda. W ogóle stylowa Jenna Ortega. Obczajcie to. To jest coś, co jest dla mnie połączeniem sukienki, gorsetu, zbroi i centymetra, w sensie takiej miarki. Bo jak się przyjrzymy, to zobaczymy, że ta kreacja jest stworzona z takich pasków, a te paski wyglądają jak centymetr właśnie, że one mają normalnie na sobie, wiecie, jakby miarkę, no nie? Nie wiem, czy to nawiązuje właśnie do jakiegoś tam kultu ciała na przykład, czy coś takiego, aż to tak się nie zgłębiałam aż tak bardzo, ale ja tak od razu sobie pomyślałam, że właśnie, wiecie, te centymetry, idealne wymiary, albo po prostu do indywidualnego szycia, jakby zamawiania garniturów, no bo tam też trzeba przecież się obmierzyć z każdej strony, więc może po prostu jako tailoring, jako szycie
może w tym kierunku. Co do makijażu, znowuż troszeczkę ciemniejsza konturówka, a oko neutralne z podwójną kreską, co dodaje nam takiego retro charakteru, ale mamy też subtelny akcencik fioletu. Zwróćcie uwagę, że w wewnętrznym kąciku i pod łukiem brwiowym mamy błysk, który właśnie delikatnie podbijany jest na fioletowo. Znowuż fiolety, także modny, na czasie i fajnie właśnie podbijający taką neutralną stylizację i make-up. Joey King ma cudowny make-up, który przepięknie podkreślił jej tęczówkę, bo są to kolory żółci, pomarańczy czy różu, coś takiego, że niby takie przydymione, ale w ciepłych kolorach. Dawno nie widziałam takich kolorów gdzieś tam na czerwonym dywanie i w ogóle w makijażu, więc wygląda to super, szczególnie, że właśnie ta tęczówka się tutaj tak pięknie wybija. No i fajnie pasuje do stylizacji, bo chociaż stylowa jest bardzo kolorowa, bo zwróćcie uwagę, marynarka zielona, tutaj żółtawy golf, koszula w kratkę biało-czarną, krawat bordowo-złoty, więc mamy taki totalny clash print. To też bardzo fajny pomysł na stylizację, bardzo fajna interpretacja, ale żeby clash print miał jakby ręce i nogi, no to fajnie, żeby zastosować z tego, co ja wiem, bo ja tam może jakoś bardzo na modzie się nie znam, ale wiecie, no trochę się interesuję mimo wszystko, no nie, mimochodem, że dobrze, żeby wzory miały różne rozmiary, no i też fajnie, jak one gdzieś tam delikatnie kolorystycznie do siebie nawiązują, więc na przykład ta żółć na krawacie nawiązuje do żółtej szyi i żółtego makijażu, no nie? I wszystko fajnie tutaj wygląda, jakby stylowa bardzo mi się podoba i makijaż, no taki już moim zdaniem bardziej taki, wiecie, bezpieczny, użytkowy, że myślę, że nie jedna z Was chętnie by sobie taki zrobiła, a to, co dodaje charakteru temu makijażowi, to to, że wokół oka mamy gradient, że jest ciemniejszy ten kolor i na linii wodnej jest jakaś taka ciemniejsza, może bordowa kredka, może brązowa. No i to oko przez to jest takie bardziej wieczorne, a nie dzienne, mimo właśnie takich ciepłych kolorów. Mam wrażenie, że mam ochotę więcej Wam opowiadać o stylizacjach niż o makijażach, ale zobaczcie na to, Kerry Washington, no po prostu ten kapelusz i wow, cudownie wygląda ten kapelusz z tą marynarką, pod marynarką sukienka czy spódnica przezroczysta, więc mamy znowuż taką fajną mieszankę wybuchową. Wygląda to przepięknie. Makijaż jest cudowny, świeży, to jest taki właśnie hollywoodzki glam, nieprzesadzony, nieciężki, nieprzerysowany. Jest idealny, piękny, rumiany, zdrowy policzek, subtelnie różowe, zgaszone usta. Tutaj jeszcze takie kabaretkowe rękawiczki. Wow. No po prostu piękny. Ale zwróćmy uwagę na cerę, jak ona się pięknie mieni, jak ona jest taka zdrowa, nawilżona i nieprzesadnie przypudrowana. Lauryn Hill. Czy ja mogę już przestać się zachwycać? Ale po prostu te kolory tutaj tak wymiatają. To wszystko... no jestem... Zobaczcie, znowuż nawiązanie kolor ust do krawata, tym razem krawata. No niemalże idealny kolor na ustach. Takie ciemny bakłażan, przepięknie podkreślający kolor karnacji, ładnie łączący się z różem. Mamy tutaj element żółtej kreacji, żółtej stylizacji, żółte, złote kolczyki. Bardzo fajny też pomysł nałożenia biżuterii jakby na krawat. Ja kiedyś próbowałam i nigdy mi jakoś to nie wychodziło, nie grało, ale super to wygląda moim zdaniem. No i taki makijaż oka, taki przydymiony, ale z zielonym akcentem, który no idealnie się łączy i przepięknie w ogóle wygląda z takim bakłażanowym odcieniem na ustach i w ogóle taka lekko choinkowa zieleń i bakłażan to jest piękne połączenie kolorystyczne, ale też ta zieleń fajnie gra nam z żółcią. I jednak tak lekko się wybija na pierwszy plan, bo jakby to oko było też żółte, no to było już tak, wydaje mi się, monotonnie, więc naprawdę ci ludzie, co to wszystko robią, to wymiatają. Moja ukochana Lupita. Moja ukochana Lupita, jeju, zobaczcie jaki ten kolor tej marynarki, tego wszystkiego, w ogóle cudownie to wygląda, jak mamy tutaj marynarkę, kwiat, koszulę i no taką muszkę, kokardę, wszystko i kapelusz, chciałam powiedzieć czapeczkę, ale chyba raczej kapelusz w jednym tym samym kolorze, z lekko satynowym błyskiem, no i po prostu ten kolor jej skóry przy tym kolorze stylizacji, no wygląda po prostu obłędnie. Jeżeli chodzi o makijaż, niby niespecjalnie coś się dzieje, no nie, bo nie widzimy z daleka jakiegoś, nie wiem, koloru czy czegoś, oko jest delikatnie przydymione, też
też widzę chyba jakąś taką lekką kreskę, taką wiecie, ala kreska na opadającej powiece, coś takiego leciutko graficznego, ale roztartego, pitu, ale to, co przyciąga naszą uwagę, to brwi, które są powyklejane czarnymi kamyczkami i wygląda to moim zdaniem genialnie. Z daleka po prostu widzimy, to co widzimy, no to widzimy brew, ale która ma jakąś taką nietypową teksturę, nietypową fakturę i od razu przyciąga nam uwagę, a że jest czarna, w sensie, że te brwi są czarne, no to tutaj nie robią jakiegoś takiego przesadnego efektu, nie wiem, awangardowego kiczu, tylko jakoś tak, no, modowo to wygląda, modowo. Ja chyba po prostu uwielbiam taki styl. Garnitury, koszule, marynarki, bo strasznie mi się podobają te stylowy. A ja dzisiaj w ogóle nie w temacie, bo jestem dzisiaj w trendzie pinterestowym Goddess Complex, także na złoto. Porozmawiamy o Pameli Anderson, która znowu zaskakuje nas jakby brakiem makijażu. To nie jest do końca brak makijażu. Widzimy na pewno, że nie ma tutaj makijażu oka, ale cera jest delikatnie wyrównana. Ja tu się potrafię, tak wiecie, bardzo blisko przybliżyć, więc ja widzę, że coś tam na tej skórze jest jakiś delikatny podkład i jakiś delikatny może puder, ale to, co się przede wszystkim nam tutaj rzuca w oczy, no to rumiana cera, znowuż ten róż i subtelnie rumiane usta. Widzimy, że ten kolor jest bardzo zbliżony, więc prawdopodobnie użyto pomadki i na usta, i na policzki, więc to, co my wszystkie w Project Pen robimy, co nie? Uważam, że tutaj brwi Pameli, ona naturalnie ma takie cieniutkie, w sensie może kiedyś wyskubała i nie ma zbyt grubych. Tutaj fajnie do tej stylu pasują, bo ta fryzurka daje nam właśnie taki klimacik retro i te brwi właśnie tak fajnie do tego tutaj mi pasują, moim zdaniem. Uważam, że Pamela wygląda super. Piękna, wypielęgnowana, rumiana cera to jest wszystko jakby czego kobiecie potrzeba i uśmiech na twarzy. Ale Quinta też mi się bardzo podoba. Znowuż cudowna stylowa, taka wiecie, tutaj gorseto, marynarko, coś tam i ta fryzura taka, wiecie, z takim mocnym tutaj, taką grzywką wystylizowaną, jest po prostu genialne. I tutaj makijaż jest już bardziej taki matowy. Widać, że cera jest taka już troszkę mocniej pokryta podkładem, dokładnie wyrównana, dokładnie zmatowiona. Makijaż oka również jest matowy. Mamy tutaj subtelnie przydymione oko, wygląda jakby było pomalowane, wiecie, kredką, ona została tak delikatnie roztarta, właśnie zachowana w matach, więc to wszystko nabiera takiej elegancji, takiej czystości, takiej klasy z tym matowym makijażem. No i tylko mamy delikatnie mieniące się od błyszczyka usta z subtelnym gradientem. Zobaczcie, błyszczące włosy i błyszczące kolczyki i już więcej błysku nam nie trzeba. Matowa cera robi tutaj robotę moim zdaniem totalnie i wygląda tak, no właśnie tak czyściutko, pięknie. Regina King, nie do końca mi się podoba ten makijaż. Jakiś taki jest, taki miszmasz, pokombinowane, ale nie do końca jakoś to wyszło moim zdaniem. Nie zgrywa się to ani dla mnie ze stylizacją, ani z fryzurą, która w ogóle jest świetna, ale jakoś tak, no rozumiem, ta podwójna kreska taka tutaj, troszeczkę taki retro vibe, ale brwi jakoś tak tutaj mocno wyczesane do góry, ale też porobione takie paseczki, które niby miały być modowe, niby może jakoś takie bardziej awangardowe, teatralne, ale jakoś tak cała reszta jest taka zbyt, nie wiem, naturalna i jakoś to mam wrażenie tak trochę moim zdaniem nie pykło. Nie, że jest źle, ale jak już miałam taką eksplozję kubków wzrokowych przy poprzednich makijażach, to ten już jest dla mnie taki okej, cera wygląda ładnie. I widać pory skóry. My lubimy pory skóry. Oczywiście nie możemy opominąć stylizacji i makijażu Rihanny i po prostu ta rekonstrukcja garnituru. Wow, to jest po prostu ten potężny kapelusz i ta taka super króciutka marynarka, tu jakiś taki gorset. Och, no po prostu jestem zachwycona. Jestem zachwycona po prostu konstrukcją, tym, że ktoś to zaprojektował, ktoś to uszył i ktoś to zrobił i jest po prostu geniuszem, niesamowite. Makijaż sam w sobie delikatnie różany, tutaj głównie skupiamy się na policzkach różowych, bo też kapelusz nam troszeczkę jednak ten makijaż zasłania, więc jakbyśmy tutaj szaleli z okiem, byłoby to może trochę bez sensu. Oko jest takie subtelne, jakby powiedziałabym, że klasyczne. Tak po prostu, żeby się dobrze prezentowało, ale to, co nam właśnie najbardziej przyciąga uwagę, no to właśnie ten rumiany mocno policzek, nawiązujący kolorystycznie do ust i do naszej takiej, to już nie wiem, czy to mogę nazwać muszką, czy nazwać to krawatem, czy nazwać to kokardą, to już nawet nie jest kokarda, to jest taka
taka muszka z krawata, jakby, nie wiem. Anyway, bardzo upiększający makijaż. Sabrina Carpenter troszkę jakby spoko, ale już też taka trochę nuda w porównaniu do innych. To, co mi się tylko podoba, to jakby kolor ust, a bardziej konturówki, który nawiązuje do stylizacji i ten element takiej kreski powyżej załamania powieki, taki dodaje troszeczkę klimat lat 60., ale cała stylowa nie jest w klimacie lat 60., ani fryzura, więc tak w sumie nie wiem. Taki miszmasz, ogólnie ładnie wygląda, ale wiecie, tak, aż mnie tak nie ukontentował jak reszta. Sha'Carri? Chyba Sha'Carri. Sha'Carri Richardson. Tutaj chciałam tylko pokazać Wam kolejny motyw fioletowy, lawendowy, lila, taki bzowy. To nie jest bez, to jest lilak pospolity, moi drodzy. Także lilakowy makijaż, gdzieś tam z tyłu głowy miejcie ten lilak gdzieś tam w pamięci, bo on naprawdę coś się dzieje w tym temacie. Coś się dzieje w temacie fioletu. Wydaje mi się, że może być bardzo na czasie. Sydney Sweeney. Tutaj już widzicie, bardziej jest ten klimat lat 60. Też mamy takie oko troszeczkę, wiecie, a la Twiggy, no już może nie z tą kreską powyżej załamania, ale właśnie ta dolna kreska też nam troszeczkę robi taki klimat i takie dorysowane, czy chyba nawet doklejone, tutaj na dole są doklejone, słuchajcie, sztuczne rzęski też i u góry i na dole, więc ta górna kreska jest taka tutaj rozmyta, jakby łącząca się z cieniowaniem, a dolna jest taka bardziej graficzna, więc to już nam robi taki retroklimacik. No i właśnie, kształt tej kreacji, ta fryzurka z tymi ślimaczkami, no to już dla mnie jest bardziej spójne. Fajnie, że ten makijaż jest taki matowy, więc wygląda tak bardzo estetycznie i mamy tylko subtelnie mieniące się usta. To już jest fajniejsze, to już na pewno lepsze niż u Sabriny, moim zdaniem. Tracee Ellis Ross też zrobiła coś mega fajnego, jeżeli chodzi o stylizację, bo ona jest taka przerysowana, jeżeli chodzi o rozmiar, o format. Mamy ewidentnie, no widzimy, że to jest temat garnituru, mamy taki kapelusz i materiały takie eleganckie, ale właśnie ten kształt tych spodni, ta wielka kokarda z tyłu, ten kapelusz, to jest po prostu kosmos. Tutaj mamy fajnie podkreślone oko taką ciemniejszą czarną kredką, mamy mocniejsze rzęsy, więc fajnie gdzieś tam to oko widać spod kapelusza i czerwone usta, które tutaj nawiązują nam do... Jak to się nazywa teraz? To co się tutaj... butonierka? Butonierka? Do tej chusteczki w kieszonce tutaj na piersi, ok? Więc bardzo fajny i bardzo ładnie skóra wygląda, wszystko się tutaj zgadza. Fajny makijaż i kosmiczna stylowa, rewelacja. I na deserek zostawiłam Wam Mrs. Taylor, no po prostu... Wow, to jest po prostu ten kolor. Ta ilość tych detali i że to wszystko ze sobą gra, bo zobaczcie, jest marynara, jest wielki jakiś tutaj kwiat, czy to są jakieś pióra, czy to jest kwiat, czy to jest kwiat z piórów, nie wiem. Mamy jakąś broszkę, mamy pod spodem jeszcze jakąś inną marynarkę, znów tutaj mamy gorset, tu mamy jakąś przezroczystość, kołnierzyk, tu jakieś ozdoby jeszcze, nie wiem nawet jak nazwać, czy to jest jakaś biżuteria, czy to jest element tej koszuli, nie wiem, i jeszcze ta chusta na głowie. Wow! Jak może stylizacja być tak maksymalistyczna, a tak spójna i tak harmonijna i tak dobrze wyglądająca, nie? Że to nie jest jeden wielki chaos. Jak ja bym się tak miała sama ubrać, to pewnie bym wyglądała, jakbym po prostu założyła 10 randomowych rzeczy, wiecie, z kosza z lumpeksu, a to wygląda tak wspaniale. Podziwiam, po prostu podziwiam, jestem zachwycona. I jeżeli chodzi o makijaż, bo może o nim też chwilkę pogadamy, co nie? Jestem zakochana w tych grubych brwiach i w tych grubych rzęsach i zwróćcie uwagę tutaj znowuż na element nawiązujący do stylizacji, jeżeli chodzi o kolor, czyli do oko, czyli do oka, dolna powieka i linia wodna jest pociągnięta jakimś takim delikatnie burgundowym cieniem czy burgundową kredką, więc bardzo ładnie nam się tutaj skleja ze stylizacją, więc to oko mocne, te brwi są mocne, piękne, duże usta, soczyste, a mimo wszystko nie jest make-up taki, nie wygląda jakby był przerysowany, jakby był z Instagrama. Och, i ta stylowa, naprawdę, mogłam tak do Biedry chodzić, tylko mi się nie chce. Piszcie, która stylizacja przykuła najbardziej Waszą uwagę, który makijaż najbardziej Wam się spodobał, co w ogóle myślicie o tym temacie całego wydarzenia i te właśnie takie garniturowe elementy, może też się odnajdujecie w tym tak samo jak ja i po prostu wzdychacie do każdego możliwego zdjęcia. No ja niestety, ale
Aż nie mogłam z tej ekscytacji, aż czuję, że mi, wiecie, serce mocniej wali. Jestem po prostu zachwycona tym, co się w tym roku wydarzyło, więc czekam na Wasze opinie. Oczywiście każda jest mile widziana. Jeżeli Wam się nie podoba, to też nikt Was nie zruga za Waszą opinię. Piszcie koniecznie. I jeżeli lubicie takie obgadywanki, makijaży i stylówek z różnych wydarzeń, to zostawcie kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się.